Godzina 8:30 rano. Przyjechaliśmy na tor w Pszczółkach, żeby sprawdzić dzika. Z racji, żeby nie było, że w Czarnej Górze coś tam będzie niedopatrzone, dlatego walimy szybki test i jedziemy na Czarną Górę upalać na najlepszą trasę, na jakiej jeździłem, na prawdziwy tok. Będziemy upalać w górach na górskiej trasie, a dziku się rozgrzewa. Dzik zapakowany, jedziemy na Czarną Górę. Jedziemy na Czarną Górę w sumie i oczywiście dzień bez awarii jest dniem straconym i zepsuł nam się multivan. Najpierw zapaliła się kontrolka temperatury wody, po czym nagle zaczęły się palić też kontrolki od ciśnienia oleju, więc szybko zjechaliśmy, zgasiliśmy auto i tak oto trwimy na zjeździe Kałęczewo czy jakoś tak od 2 godzin może czy i więcej, więc aktualnie przyjechała po nas laweta, zawijamy cały Mandżur na serwis i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Minęło już 6 godzin, utknęliśmy we Włocławku. Czekamy na auto zastępcze. I mamy piękny salon samochodowy. Całkiem przyjemnie. Są ziomeczki, tu jeden ziomeczek, tu drugi ziomeczek. Dziku na dworze w deszczu stoi, na przyczepce taki odosobniony biedaczek. Tam daleko stoi nasze popsute auto i panie, i tak bez beki, uszczelka pod głowicą. 23, meldujemy się, mamy auto zastępcze. Tak, 11 godzin czekaliśmy, aż coś się wydarzy. i się wydarzyło. Możemy jechać dalej na Czarną Górę. I Jedziemy. puk puk. Knock, knock. Musimy kartę wsadzić. Dotarliśmy do Czarnej Góry. Jesteśmy w apartamenty Czarna Góra. Nixon wziął komputer z sobą. Będzie grał w grę. Tak, będę grał w grę zwaną Drift Life. Górski. Dobry. Jaki mamy numer pokoju? 34. 34. Po nocnych przygodach jest poranek. Zjedliśmy śniadanie. Jedziemy. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Tym razem na park maszyn, Jedziemy dalej. gdzie będziemy rozstawiać namiot, auto. Nixon jest z namiotem. Tak, ja będę z namiotem chodził. Porannym. Poranny namiot. No i ogólnie widoki tutaj są dosyć konkretne. To jest świnia. Świnia Drifoter. Mirkowski i Kacprzyk. Kto kojarzy świnię z zeszłego odcinka z Czarnej Góry? Chodź na prawidło. Niech da łapkę w górę. Siema. Elo moto.
Wjeżdżamy na park maszyn. Opa. Park machine. Machine Park. Siemanko. Elo. Witam na czarnogórskich rejonach. Siemanko. Cześć. Co, bierzesz udział? Mokro ma być. Nie, no, w niedzielę na pewno będzie mokro. Tak? Chyba? No, Spoko, dla mnie to jest. Weźmy tyk. Cześć, siema. O, tu też. Tak. W tym roku na bogato kostkę zrobili. Mamy twardy grunt pod dzika. Bo w zeszłym roku też na kamyczkach staliśmy. Ogólnie mega się jaram, bo ta trasa w Czarnej Górze jest przekozacka. Tak więc będzie dobrze upalane w końcu. Siemano. Cześć! Heja. Taki recykling będziemy robić, tak? Plastik, papier, szkło. No bo my jesteśmy eko. Ekodolina. No, dawaj, hop. Mogę namachać? To się udało. Czekaj. A zmiotkę wzięliście? Dzień dobry. Cześć. Siemanko. Cześć. Blacha? Co tam? Dzień dobry. Jadę się przejechać. Rozstawiliśmy namiot i zaraz będziemy wyładowywać resztę rzeczy. No i idziemy na briefing, który jest o godzinie 13. Cześć, jestem Karol Jabłoński, a omówię Wam trasę, która jest teraz na 40. rundzie Drift Open w Czarnej Górze. Jeżeli chodzi o trasę, jak widać, najpierw zaczynamy ją z solidną rybą i łamiemy się do zewnętrznej, do pierwszej zony. A następnie na wierzchołku po zewnętrznej tego zakrętu jest kaplica, która już przyjęła 3 samochody do krainy wiecznych driftów. A na wewnętrznej tego zakrętu mamy klip wewnętrzny, który pozwala nam dobrze się napędzić na prostą, która stanowi dosyć duży problem dla wielu kierowców. Następnie przechodzimy zaraz za prostą do zony zewnętrznej, gdzie dohamowujemy auto przed drugim zakrętem, przekładamy się i linią zewnętrzną lądujemy w 4. zonie, wypychamy nieco auto za zonę, żeby ustawić się pięknie do ostatniej i utrzymujemy maksymalnie dużą prędkość i kąt. Wpadamy w ostatni zakręt, gdzie można się super fajnie dokleić w parach i tak wygląda trasa. To jest Talk of Heroes. Dotarliśmy na tor, na trasę. Ogólnie chcieliśmy Wam pokazać szczególnie to, że jest nowy asfalt. Paweł będzie jutro tutaj sobie śmigał. Zobaczcie, jest wylana nowa nawierzchnia, bardzo lepiąca, przyczepna. Czuć to nawet butem, jak sobie staniemy na nią. Więc na pewno dzik będzie miał ciężko pod górę. Zobaczymy, co będzie się działo. A jeszcze chciałem Wam pokazać naszą kimę. Tutaj będziemy sobie spać w apartamentach Czarna Góra. Co jest płoś? Co jest płoś? Napęd padł. Nie mam napędu. Połóż, nie mogę zjechać na wstępie. Czarna Góra nas klasycznie przywitała. Chciałem zrobić pierwszy przejazd treningowy i rozgrzałem opony, było dobrze, chciałem ruszyć, wbiłem jedynkę i pyk,
2 półośki. Czyli kopiuj w prawie, że sytuacja z zeszłego roku. Na pierwszym przejeździe nie mam napędu. To ja Mateusz z Mat Motorsport już wymienia półosie i co, jedziemy dalej. Zobaczcie, jaka aura jest. Dzielek i graf. A co jest najciekawsze? Że 5 minut później zaczął padać deszcz. Tak więc gdybym wyjechał 5 minut później na trasę, to bym sobie pojeździł. A tak to zmieniamy półośki i tak sobie pojeżdżę. Jeszcze na maksa. Przodem. Tam musi się ustawić miejsce dacha. Lepiej tyłem, to go wrzucimy na lawetę. Podepnijcie mi ktoś tam tu linkę. Nie, właśnie Mokra nawierzchnia, akurat Jasiek miał problem, żeby panować auto. Dobrze, że było drzewo, bo inaczej by na sam dół spadł. Auto rozwalone dopiero co akurat poskładane. Jasiek coś ma z karkiem, już pojechał z karetką, zobaczymy co. Trzymamy kciuki. No to co jutro nie jedzie. Ogólnie jest akcja, był crash gruby i teraz puszczają najgłupszego, żeby przetestował trasę. Padło na mnie. Ale one mokre są, posklejały się. No dawaj, najlepszy. Zobacz. Całkiem niezłe są. Jak nie ma nic innego do jedzenia, to co pogardzić? Jeszcze śniadania nie jadłem. Ja się obudziłem w takim stanie, że wiesz, patrzyłem na jedzenie i mi się cofało. Nie? A jadłeś obiad? Ja jestem dzisiaj cały dzień na piankach i fajkach. Jedzie!
Weź nam przybliż sytuację, co się stało. No jechałem, wybiegł zając, nie chciałem go trafić, no i mówię, no skręcę. Nie, no tak serio to szedłem za grubo, złapałem pobocze. Z tego co wiem, odbiłem się od jakiegoś betonowego słupka, wywinęło auto w drugą stronę i cieszę się, że trafiłem w to drzewo, bo znalazłbym się na dole u Karola na starcie. No, sturlałbym się po prostu. Auto, no nie ma tragedii, ale już na tą rundę odpuszczamy. Czyli nie jest tak źle, jak myślałeś. Nie, wyglądało to dość strasznie, w sumie chłodnice, jakieś atrapy, pierdoły takie typu, nie wiem, tam lekko podłużnica chyba, najgorsza jest podłużnica, ale na koszalin będę na pewno. Także pary będą klepane. Drift Life. Dzisiejszy dzień kończymy z ukręconymi 3 półosiami i ukręconym adapterem do półosi. Na ślinę. Tak więc Czarna Góra znowu nas przyjemnie wita. Znowu problemy z napędem. Pojeździłem się trochę na mokrym. Ogólnie traska fajna, jak zawsze mi się podoba. Ale są problemy niestety. I Kuba będzie jechał do tokarza. Tak, znowu odwiedzę tokarza z miejscowości Skrzynka. Tak, jedziemy do skrzynki na listy. No, ogólnie w skrócie jest fajnie. Jest sprzyjająca atmosfera. Trochę zimno, ale fajnie. Jest chillout na bani tam, nie ma co się spinać, ogarniemy. Inni mają większe problemy, na przykład Mikołaj Zakrzewski obok, najprawdopodobniej panewka, mają opiłki w oleju, więc Wróciła jest się. straszna lipa. Sobierajski, jak widzieliście. Sobierajski dzwona zrobił, konkretnego. Boli. Tak więc ogólnie top 32 będzie takie, kto przetrwa z autem, ten będzie jechał.